Słuchajcie, kochani, witam Was serdecznie. Wcześnie rano. Tak, co tam? Co tam zaczepiasz? Co tam zaczepiasz? Majeczka zostaje sama, my idziemy do pracy. A ja Was zapraszam po pracy, słuchajcie, na moje ulubione zdjęcia. Moje ulubione zdjęcie. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na dzień ze mną. Idę do pracy, a po pracy zapraszam Was na sklepy używane. Zobaczymy, co znajdziemy ciekawego. Zapraszam serdecznie. Zobaczcie, jakie tutaj cudo mamy. No, piękne, nie? Zaraz Wam pokażę z bliska. Tych Was to podnosić nie będę, ale tu mamy tak, ale piękna, podłużna kanciata 7,50 i to jest Zollfrank, Bawaria. No, czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Cudowne. Cudowne. Piękne. Naprawdę. Patrzcie, jaki rarytas tu na mnie czeka. Edycja September, czyli wrzesień za euro 50. Niecałe, bo tu jeszcze albo tu coś pomieszane jest. Nie ma jednego talerzyka. Już się cieszyłam, ktoś pomieszał. Ktoś pomieszał, no. Po prostu katastrofa. Katastrofa, tak się nie robi. Zobaczcie. Ktoś sobie, no nie wiem, no ktoś sobie wziął i pomieszał dwa zestawy. Bez sensu. Kompletnie. Bez sensu. No tak robią niestety niektórzy. Och, prawie się dałam nabrać, że to zestaw. Co tu jeszcze jest dzisiaj? Tu mam coś fajnego. Taki zestaw. Tu Villeroy-Boch, zobaczcie. O, taki Villeroy-Boch. To Villeroy-Boch nie jest, ale całkiem ładny ten zestaw. To jest tylko Villeroy-Boch. Za 2,50. Tu jeszcze jest taki piękny zestaw do kawy. Jak mnie mam, taki troszeczkę jak Kri. Euro 52 czy 55 euro. Taki zestaw. O, ładne. Ale cukierniczki brakuje. Strasznie ubolewam nad tą filiżanką. Masakra, serio. Ktoś to po prostu zdekompletował. A tu widzicie, kochani, na wprost taki talerz czerwony, który wydawało mi się, że nagrywam, a chyba mi telefon zrobił psikusa i nagrał dosłownie 3-sekundowe ujęcie. Na wprost czerwony talerz, słuchajcie, kupiłam, pokażę w domu, coś pięknego. Niestety tylko takie krótkie nagranie ze sklepu, no bo tak niestety wyszło, ale idziemy dalej, oglądamy, co jeszcze w sklepie było. Ten kryształ mnie tu kusi, on tu już stoi trochę. On zawsze mnie kusi, bo ładnie wygląda. Cóż to jest? Alice Figuren. Figurka taka, o. Co my tu dzisiaj mamy, moi drodzy? Jestem kolejny dzień na sklepach. I mamy tutaj Edelstein, taką bardzo ładną w sumie. Takie ładne ma te złocenia. Formę też ma ładną. Za ile? Za euro 50. Takie trio tu z tyłu. Ale tu trochę wąsko, bo tutaj jest dużo rzeczy poustawianych. Już dużo ozdób jest wszędzie. Nawet całkiem to ładne. Można sobie kupić. Są jeszcze takie po euro 50. Zeltmann Weiden. Ostatnio byłam w sklepie takim meblowym tu u nas. Takim, wiecie, gdzie są nowoczesne i nowe rzeczy. I tam właśnie była wystawiona porcelana Zeltmann Weiden nowa. Nie zawsze wszystko wiem o
o tym, czy jeszcze jakaś tam manufaktura produkuje, ale tu akurat właśnie tak jest, że Zeltmann-Weiten jeszcze produkuje jak najbardziej, tak samo jak WMF. Och, jest chyba więcej jest tych manufaktur, które produkują. Te są ładne od Kala. Wiecie, że nie wszystkie są ładne. Na przykład zobaczcie, niby ten jest podobny, ale to jakieś straszne. Straszne to jest. O, to jest jakaś podróba totalna. A niektóre są bardzo ładne. W dotyku też. Niektóre są bardzo ładne. Te też są ładne. I jest ich tu nawet trochę. 2, 4, 6, 8, więc ktoś może kupić. Ja nie potrzebuję, ale ktoś sobie może kupić fajny zestaw. 2, 3, 4 z tych większych 4. A tu nawet jest jeszcze jeden. O, tu jest więcej. 8, 10 sztuk tych mniejszych. Także jest trochę tego. Tu mamy na karawkach. Czy tutaj na karawkach coś fajnego jest? Tu mamy taką. O, taką, nie wiem, czy ją dobrze widać, za 8 euro. To już chyba trochę tutaj są. Są bardzo tanie. Euro za trio, więc naprawdę bardzo tanie. Dzbanki, takie sobie, już kiedyś pokazywałam, ale nie, jakoś nie przemawiają do mnie mocno. Aniołki, o, takie. Jakieś chyba nowoczesne. Co tu jeszcze jest? To jest na pewno nowe, bo tego nie widziałam. Po euro sztuka. To też nowoczesne. Co tu jeszcze jest? O, jaka, zobaczcie, jaka ładna ta deska. To jest raczej, wiecie, do euro 50, do ozdoby niż do krojenia na niej, bo to wręcz by było trochę karygodne, żeby na tym kroić. Tu mamy jakiś taki ładny świecznik. 2 euro. Schott, firma Schott. Ten już też tu był za 4 euro. Nawet bardzo mi się podoba. Ale ile można mieć tych... Ile można mieć w domu? Fajne, nie? Z takiego jakiegoś plastiku, ale w oknie pewnie będą fajnie wyglądać, ale 4,50 stanów jeszcze za dużo. Ile można mieć zbytych wazonów w domu, nie? Ja już trochę mam, więc sobie odpuszczam, chociaż się podobają. Już chyba nic więcej nie ma na tych półkach z tej strony. Nowego, dołożonego chyba nie. Tu mamy taki, słuchajcie, wcale nie jest drogi ten bukiet. Co myślicie o sztucznych kwiatach? 2 euro kosztuje, więc niewiele. I powiem szczerze, że kiedyś bardzo nie lubiłam, ale kiedyś robiono te sztuczne kwiaty jakoś tak bardzo, bardzo sztucznie, a teraz się zdarzają takie, które naprawdę wyglądają jak prawdziwe. Wtedy nie mam nic przeciwko temu. Wręcz chętnie mogę nawet taki przytulić. Ale ten to chyba nie. Chociaż może w kamerze wygląda całkiem ok, kto wie. Co myślicie? Myślę, że nie jest najgorszy za 2 euro. Nawet całkiem ok chyba. Ta komoda już tu trochę stoi. 4 euro. Taki bez sygnatury. Tutaj mamy całkiem fajny wianek, zobaczcie.
za 5. Takie ona drzwi. Wygląda jak nowy. Chyba jest zadbany albo po prostu był nieużywany. To pewnie będzie po euro albo po 50 centów. Tak poluję na jakieś perełeczki. Świąteczne też. Tu mamy jakieś, o popatrzcie, bazie na baterię. To chyba bardziej na wiosnę niż na teraz. 50 centów. O taki. To chyba do wieszania bombek. Udziobany i pęknięty za 2 euro. Pewnie ktoś nie zauważył. Ten, kto metkował. O, tu mamy krainę tych, chciałam powiedzieć aniołków, ale tu chyba nie tylko aniołki są. Różne też inne. A to co? Aha, sztuczne. Myślałam, że ktoś położył. Co tu jeszcze jest? To trochę wygląda jak Murano, ale jest napisane Adam Glass Studio Germany. Tu takie coś można powiesić w oknie, na przykład na żyłce. Będzie fajnie wyglądać w domku. Co tu jeszcze jest? Ja powiem szczerze, że ja mam tyle bombek, że nawet nie powinnam na bombki patrzeć, ale pokazuję Wam, co tu jest ciekawego, bo non stop coś dokładają. Tu mamy jakieś jabłuszko, o, sztuczne. Wózek za sobą wiozę, ale jest pusty. O, tutaj jeszcze po świeczce z Ritualsa, resztka. Powąchajmy, jak pachnie. No ładnie, tak świątecznie. Jakaś edycja chyba świąteczna była. Za ile? Za euro? No to chyba się nie opłaca. Bez sensu. Też są ładne bombki. Za 2 euro. Ze szkła. No dzisiaj tak widzę tutaj dużo tych świątecznych rzeczy. Tu mamy jeszcze jakiś motyw słonkowy, jakiś inny talerz. Co to jest? Już wytarte bardzo. Wytarte, to widzicie, palec oplastrowany. Miałam spotkanie z nowym nożem. Pewnie znacie to, jak się kupuje nowy nóż, to zawsze trzeba poświęcić palce. Niestety. To tak jakoś się często zdarza, że jak się ma nowy nóż, to człowiek się zatnie niechcący. Tu jeszcze to biurko mamy. A cóż to za maszyna jest? Tu pisze, że napisane jest, że to jest maszyna do cięcia papieru. Być może. Taka gładziutka. 39 euro, trochę dużo kosztuje. Tu mamy jeszcze fajną skrzynię. Pokażę Wam ją troszeczkę niżej. O, taką rzeźbioną za 79. A biurko stoi. Biurko czeka na kogoś. Zobaczcie, choinki się pojawiają za 8 euro taka. Czy to dużo? Nie wiem. Tu zobaczcie, jaki domek fajny. Tu chyba taka edycja, gdzieś to może tych takich, wiecie, gdzie pociągi jeżdżą. Tutaj chyba tu chyba było jakieś coś do świecenia, w sensie jakieś lampki, bo w środku są normalne okna. Tu jakby brakuje chyba czegoś, mi się wydaje. Tu powinno być jakieś podłączenie do światełek w środku. A może się mylę?
Nie wiem. Tu jaka lampka. Zobaczcie. O, taka. Szklana czy muranowa? Chyba szklana. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie piękne Flohmarkty w Niemczech i różne sklepy używane również. Zabieram Was często 2 razy w tygodniu na te nasze wypady i często coś znajduję, często coś kupuję i często Wam pokazuję, w zasadzie w każdym odcinku prawie. Chyba się jeszcze nie zdarzyło, żebym czegoś nie kupiła i czegoś Wam nie pokazała. Chyba nie. Słuchajcie, ostatnio doszłam do wniosku i to jest chyba mój wielki błąd, tak mi się wydaje, że tak doszłam do tego wniosku, bo do tego wniosku mnie coś zmusiło, a mianowicie, słuchajcie, będziemy zmieniać, już mówiłam o tym Wam zresztą, że będziemy zmieniać w dużym pokoju meble i te meble, że tak powiem, trzeba znaleźć, trzeba je wynaleźć, wiecie, dotknąć, pogłaskać, sprawdzić, czy nam pasują, kupić i przywieźć do domu, bądź dać sobie przywieźć, nie? I ja jestem właśnie teraz na takim etapie, że chodzę po sklepach i szukam tych mebli, co mi się podoba, co ewentualnie by mi pasowało, wielkością, słuchajcie, głębokością, wysokością, to wszystko jest bardzo ważne. Ważny jest też kształt mebla, ważne jest z czego jest zrobione i jak będzie wyglądał we wnętrzu. Oboje z Wojtkiem stwierdziliśmy, że tutaj nie będziemy kupować do tego mieszkania starych mebli, w sensie takich typowych antyków rzeźbionych i wiecie, takich, gdzie ja w sumie je w sklepach pokazuję, dlatego że do tego mieszkania nowoczesnego one w ogóle tu nie pasują, a my nie zamierzamy zmieniać jakby całego wystroju, całego mieszkania. W związku z tym musimy zmienić tylko 3 meble w dużym pokoju, komodę pod telewizor i taką, wiecie, większą witrynę. I tak jak mówię, doszliśmy do wniosku, że zrobimy to po prostu tak, jak pasuje do całego mieszkania, czyli kupimy coś po prostu nowoczesnego, co jeszcze tu na jakiś czas fajnie starczy. No i tak właśnie chodzę po tych sklepach i szukam, co by mi pasowało, bo te meble, które mam w tej chwili z Ikei, one mi starczyły na 15 lat, więc wcale nie tak źle. I chyba nie chciałabym mieć mebli, które, słuchajcie, ma się całe życie. Absolutnie, to chyba bym nie dała rady. No chyba, żeby to był zupełnie wyjątkowy, stary mebel, który po prostu, wyjątkowe, te meble z Ikei takie wyjątkowe nie są, więc szukam tych mebli. Trafiłam do jednego sklepu, słuchajcie, z meblami, to jest taki duży dom handlowy i tam na dole były porcelany, to był taki parter. Była porcelana, było szkło, było ozdoby już świąteczne, były dywany, co tam jeszcze było, firanki na tym parterze, a dopiero potem inne piętra były z meblami. I ja na tym parterze oczywiście się zatrzymałam na amen i chyba tam byłam z godzinę albo nawet 2, bo co przechodziłam ze stanowiska do stanowiska, to coś mnie zachwycało, jak to ja. I powiem szczerze, że byłam totalnie zaskoczona, bo była tam porcelana od Villeroy Boch, ta świąteczna. Nie wiem, czy ją widzieliście, ja spróbuję ją tutaj Wam wkleić kawałek, bo coś tam nagrałam w tym sklepie. Co prawda jest to nowoczesne, ale może kogoś zainteresuje. Wkleję to na koniec filmu, żeby ten, kto nie chce tego oglądać, żeby sobie po prostu to wyłączył. I słuchajcie, właśnie tam była porcelana Villeroya Bocha, ta bardzo świąteczna, która jest tu w Niemczech bardzo popularna. Ja myślę, że ona jest wszędzie popularna, bo ona jest taka wyjątkowa. I była też, słuchajcie, porcelana inna z Zeltmann Weiden, która mnie totalnie zaskoczyła, bo ja wiem, że bardzo dużo, słuchajcie, manufaktur jeszcze robi, jak Rosenthal, jak Villeroy Boch, jak WMF, i właśnie Zeltmann Weiden między innymi. Nie chodząc po takich nowych sklepach nowoczesnych, człowiek czasami czegoś nie wie. I tak jest właśnie w zasadzie w moim przypadku, że chodząc po tym
po tym parterze, bo to był parter wśród tych porcelan nowoczesnych, nie wiedziałam, że pewne rzeczy mogą być w nowym sklepie tańsze niż na Flomarku, no bo nie chodzę po nowych sklepach, w zasadzie prawie w ogóle, bardzo rzadko, stąd nie wiem, jaka jest cena pierwotna danej rzeczy i to jest mój błąd, bo może powinnam czasem do takiego sklepu pójść, żeby się dowiedzieć chociażby po to, jakie ceny są ogólnie, żeby potem na Flomarku nie przepłacać, nie? Staram się nie przepłacać, bo na ogół płacę bardzo mało za te rzeczy na Flomarkcie czy tam w sklepie używanym, ale mimo wszystko no po prostu nie znam tych nowych cen, które pierwotnie były, zanim wiecie, ktoś to kupił, poużywał i sprzedał na Flomarku czy w sklepie używanym, nie? To jest właśnie, myślę, błąd. Powinnam się od czasu do czasu wybierać na takie sznupanie po sklepach nowych po to, żeby dowiedzieć się, co nowego weszło na rynek, co jest teraz trendy, co jest teraz takie, wiecie, modne i co kiedyś będzie na Flomarkcie czy w sklepie używanym i na co wtedy zwracać uwagę i jaka była pierwotna cena. Na przykład zwróciłam uwagę, że były takie pojemniki ze stali szlachetnej, z jakiejś tam już firmy, teraz nie pamiętam jakiej, i ja je widziałam na Flomarkcie. Na Flomarkcie były one po 6 euro, bardzo mi się podobały. Były naprawdę takie, wiecie, ładne, nowoczesne, ale były na pewno bardzo trwałe. I ja je widziałam w tym sklepie nowe za 6 euro, w związku z tym to kupowanie wtedy na Flomarku za 6 euro nie ma sensu, bo można mieć za tą cenę nową rzecz, nie? Więc tak jak mówię, to jest chyba mój taki mały błąd, że powinnam jednak od czasu do czasu się na te sklepy używane, na te sklepy nowe wybrać po to, żeby popatrzeć, co jest nowego, co wchodzi nowego w trendzie jakimś, jaka porcelana z tych starych porcelan, jakie wypuściła nowe jakby kolekcje. To też jest bardzo ciekawe, nie? Bo potem można na Flomarkcie trafić coś z nowej kolekcji, z bardzo wartościowej manufaktury, naprawdę niewielkie pieniądze, nie? Myślę, że to jest mój błąd i powinnam to chyba naprawić i od czasu do czasu się do takiego sklepu wybrać, żeby poszerzyć sobie trochę swoje horyzonty. Słuchajcie, tak, takie moje rozkminy na dzisiaj. Na koniec filmu puszczę Wam kawałek z tego sklepu, a teraz Was zapraszam na zestawienie, co ja kupiłam. Nie kupiłam dużo, ale kupiłam, myślę, same perełki. Ten talerz, który pokazywałam Wam krótko na takim przedłużonym jakby, bo to było w zasadzie przedłużone zdjęcie po to, żeby pokazać Wam, że ten talerz tam był w tym sklepie, bo gdzieś mi ucięło, nie wynagrywałam, ale jednak nie nagrało się to, co chciałam. To są w zasadzie 2 talerze, bo jednego nie było widać na tym filmie, ale są przepiękne, naprawdę są przepiękne. Zobaczcie, jakie śliczne. Takie śliczne talerze, może najpierw pokażę jeden. Każdy kosztował 2,5 euro. Co ciekawe, zastanawia mnie ta sygnatura, bo pokażę Wam może ją z bliska. O, tak to wygląda. Ja Wam tu napiszę na ekranie, jak to dokładnie się nazywa, bo ja tu pierwszy raz mam w ręce w ogóle coś takiego, z takiej manufaktury. Pili Vuit, tak to się mniej więcej nazywa. Z Paryża, z Francji. No, jest naprawdę przepiękne. Malatura jest po prostu cudowna, one są jak nieużywane. No, wyjątkowe zupełnie. 2,5 euro jeden kosztował, drugi jest jaśniejszy, o taki. Widzicie? Też jest przepiękny. Nie są do powieszenia na ścianę, bo nie mają tutaj żadnego uchwytu. Jeszcze raz pokażę tył. O, tak wyglądają. Pili Vuit France. Tak to pisze właśnie, tak jest napisane. No coś ciekawego. Muszę poczytać o tej manufakturze, nie miałam czasu. Co to za manufaktura. Może jak mi się uda, że tak powiem, odczytać sygnaturę, z którego to jest roku, to Wam tu wkleję. Ale na pewno warto było to wziąć. Oczywiście podobała mi się strasznie ta filiżanka angielska, ale widzieliście, że była zdekompletowana niestety, ale zapomniałam powiedzieć o mojej broszce, którą ostatnio wychwyciłam na Flomarkcie. Specjalnie ją dzisiaj założyłam, żeby pokazać, jak ją można właśnie wyeksponować. Także myślę, że fajnie wygląda w czarnej sukience. Zawsze to takie jakieś broszki, jakieś perły, jakieś naszyjniki, to zawsze
poładniają taką sukienkę, nie? I już idziemy do następnej rzeczy. A następną rzeczą jest taki ładny świecznik ze szkła. Nie znalazłam go, żeby był jakiejś specjalnej manufaktury typu Villeroy-Boch albo Rosenthal albo coś takiego, ale bardzo mnie zachwycił. Już sobie nawet znalazłam do niego taką świeczuszkę małą, taki, idealnie pasuje, pewnie jest pod to zrobiona i on kosztował 2 euro bodajże, tak mi się jakoś kojarzy. Po prostu i zaraz Wam pokażę później, jak ja myślałam, żeby go wsadzić, gdzie, bo on mi cały czas właśnie myślałam o tym, gdzie go wyeksponować, a już wiem gdzie. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest kryształ. Ten kryształ już chodził za mną kilka razy, ja już go kilka razy pokazywałam w sklepie i on kosztował najpierw 3 euro, potem go przecenili na 2 i ja go sobie wzięłam, bo on w sumie jest bardzo ładny. Ja za każdym razem zwracałam na niego uwagę, że jest zupełnie wyjątkowy. Wiecie, są ładniejsze i brzydsze kryształy i pewnie też wartościowe i wartościowsze, wiadomo. I ten właśnie myślę, że jest całkiem wartościowy, nie jest nigdzie obity. A 2 euro, słuchajcie, to jest niewiele. Jakieś takie, słuchajcie, orzeszki, jak będą święta Bożego Narodzenia na stole, trochę orzeszków do środka, myślę, że pięknie będzie wyglądać. No, to są całe moje zakupy na dzisiaj. Słuchajcie, myślę, że Wam się podobało. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Ja Wam tu jeszcze wkleję ten filmik z tego chodzenia po tym sklepie, po tym domu towarowym tutaj u nas. I to będzie wszystko. Będziemy się widzieć. To taka ciekawostka tylko, bo mnie ta porcelana bardzo zachwyciła z Villeroy-Bocha. Ja wiem, że to jest nowoczesna porcelana, ale słuchajcie, niektóre nowoczesne rzeczy są absolutnie piękne. W związku z tym trzeba je pokazywać. Widzimy się, słuchajcie, następnym razem na Flohmarktu. Co ja mam na Flohmarktu? Nie wiem, skąd mi się to bierze. Dobrze. Do zobaczenia, słuchajcie. Pa! W jakimś filmie pokazywałam Wam figurkę, którą kupiłam, takie wiecie, zajączki, takie na Wielkanoc i mówiłam o tym, że takie mogą być też z Villeroy-Boch, ale nie widuję na Flohmarkach. Tutaj właśnie jestem przypadkowo w ogóle w takim sklepie meblowym, w którym właśnie już są oferty świąteczne i chcę Wam pokazać, jakie mogą być. Zobaczcie na tego bałwana, no przecież jest przecudowny. Przecudowna. To jest w ogóle pojemnik i on się składa z takich mniejszych pojemników, a to trzeba uważać. Ja go nie będę ściągać, żeby sprawdzić, ile kosztuje. Na pewno nie jest tani. Myślę, że za 100 na pewno. Co my jeszcze tutaj mamy? Taką pozytywkę, bo widzę, że to jest pozytywka za 37 euro, ale patrzcie na to cudo tutaj. 329 euro. Takie piękne sanie z Mikołajem. Tu prezentów tona i choinka i renifery. Nie wiem, czy renifer każdy jest osobno. Chyba nie, bo ceny nie ma, więc są razem za 329 euro. Myślę, że przesympatyczne. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Oczywiście tu jest tak bardzo znana porcelana świąteczna. Wierzcie mi, że na Flohmarku nie widziałam. Pewne rzeczy sprzedają się, jeżeli się sprzedają, to sprzedają się też w internecie. Na Vinted można kupić, ale też są bardzo drogie, więc no po prostu ta cena się utrzymuje. 20 euro taka filiżanka, no taki zestawik, policzmy. Pięknie wygląda, prawda? 17 euro. Tu już mamy 35 i tu też 30, czyli 65 euro taki zestaw, załóżmy śniadaniowy, ale piękny, trzeba przyznać. Co tu jeszcze jest? O, takie bombonierki. Bombonierki po 40 euro, ta najmniejsza. No i tu mamy takie właśnie bieżniki, które ja Wam czasami pokazuję, jak gdzieś mi się uda kupić. Tutaj jeszcze widziałam ich więcej, bo Villeroy-Boch też robi takie bieżniki. Nie tylko Sander. I tak ten kosztuje. Oczywiście ma tutaj znaczek Villeroy-Boch i ten kosztuje 10 euro. Więc jeszcze nie tak źle, myślę. Tu jeszcze takie świeczniczki są małe.
po 15 euro. I zobaczcie, jakie ładne kubki. Piękne. 25. I taki z choinką. Też 25. I tu jeszcze mamy u góry takiego konia, ale on nie jest porcelanowy. Kosztuje 50 euro, ale to chyba nawet nie jest Villeroy Boch. Tylko stoi po prostu jako dekoracja. O, tu nawet świeczka jeszcze jest. Zobaczcie, 35. Bardzo ładna, można ją potem użyć jeszcze, jak się wypali. I tu mamy jeszcze taki zestaw, troszeczkę inny. 30 euro. Duży ten kubol wielki. To 30 euro, a tutaj popatrzcie, macie nawet takie o bombki na choinkę. Te też są bardzo ładne. To jest edycja 2025, limitowana, piękne. Chyba nawet bardziej mi się podobają niż te z przodu. Chociaż, czy ja wiem, chyba obydwie wersje są piękne. Tu mamy jeszcze mniejszą wersję tych sań z Mikołajem. Ta kosztuje 150. Też ładna. Powiem wam, że chodzenie po takich nowych sklepach też uczy dużo, bo wtedy wiadomo, które stare manufaktury jeszcze dalej produkują. Proszę bardzo. Zeltman Weiden można normalnie kupić jako nowe w sklepach i też widać, że to jest zupełnie inna porcelana, inna jakość. Tutaj chyba nie ma cen na każdym, tylko jest taka rozpiska u góry, co ile kosztuje, ale ładne są te rzeczy, zobaczcie. Oczywiście nowoczesne, tak wygląda sygnaturka, ale całkiem bardzo ładne. Tu jest cena i to jest cena. Jezu, dziwna ta cena, jak tutaj to przeczytać? Chyba 8,40 przeceniona, bardzo ładna. To taka kolekcja, proszę bardzo. Amina, tak się nazywa ta kolekcja. Tu mamy cały stół od Zeltman Weiden. A ktoś by pomyślał, że to tylko starocie od nich są. Stara porcelana, a wcale nie. Też można kupić nowe rzeczy. Ceny nie ma akurat tutaj. Tu mamy jeszcze taki stół piękny, nakryty. O, zobaczcie. Ja tu nikogo nie namawiam absolutnie do kupowania nowych rzeczy, ale czasem upieramy się przy czymś, że nie chcemy czegoś innego i chcemy coś konkretnego, co na przykład nie możemy dostać i możemy dostać po prostu w sklepie nowym. I na przykład Nachtmann. Wiemy, że Nachtmann jest stary i Nachtmann można kupować piękne szklanki, piękne filiżanki, nie, lampki z kryształu na flomarkach, w sklepach używanych, ale one też, to też jest manufaktura, która jeszcze produkuje, więc można też kupić nowe. Jak najbardziej. Trochę wam tu pokażę. O, taki zestawik, 24 euro. Nie wiem, czy w Polsce są sprzedawane, ale zapewne tak. Tu mamy 26 euro, taki zestawik. Trochę dziwię się, że mają takie nalepki tego typu. To jest akurat przykład, ale chodzi mi o te nalepki. Jakoś tak do mnie za bardzo nie przemawiają.
powinny być, nie wiem, może jakieś złote, żeby ładniej wyglądały. A one są takie trochę, no nie wiem, nie w moim guście, ale takie są. Ktoś je tak zaprojektował.